Witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak powinniśmy sprzedawać nieruchomości, mieszkania, domy, działki w czasach, kiedy na rynku nieruchomości mieszkaniowych ten popyt, można powiedzieć, delikatnie bardzo lekko ostygł i nie jest taki już, jak był wcześniej. Opowiem Wam o tym, ponieważ ostatnio przyglądałem się różnym zachowaniom różnych oferentów, no i są ono dla mnie trochę dziwne i to są takie działania antyskuteczne. No i też drugim tematem będzie to, czy to jest prawda, że napływ cudzoziemców w ogóle do Polski istnieje i jak on może wpłynąć na rynek nieruchomości. Ale jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, inwestowaniem, trendami, zmianą prawa, subskrybuj nasz kanał. Pisz nam w komentarzach swoje odczucia o swoim własnym rynku nieruchomości, koniecznie podając miejscowość, o której piszesz, bo dzięki temu ta informacja będzie również pożyteczna dla innych. No i zapraszam także do wspierania naszego kanału, czy to na YouTube, czy na Patronite. Nasi patroni, nasi wspierający zawsze dostają coś więcej. Zobacz na przykład playlistę dla wspierających. Przypominam, że na stronie symen24.pl znajdują się kursy obrotu nieruchomościami oraz nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane, takie, których nie możemy Wam przedstawić w formacie filmu na YouTube. I teraz przechodząc do tematu pierwszego, czyli do tego, jak powinniśmy sprzedawać nieruchomości. I nie chcę tutaj mówić o tym, że gdzie masz się ogłaszać, jak ma wyglądać to ogłoszenie, no bo to prawie chyba każdy wie, że ogłoszenie powinno zawierać dobry opis, dobre zdjęcia i tak dalej. Ale podstawową rzeczą, kiedy wystawiasz coś na sprzedaż, to jest określenie dobrej ceny ofertowej, za jaką ten lokal wystawiasz. I przypominam, że w tej chwili mamy do czynienia z rynkiem, który, jak już powiedziałem wcześniej, charakteryzuje się mniejszą aktywnością ze strony popytowej. Jednocześnie na rynek napłynęło bardzo dużo ofert, bo niektórzy tacy, którzy na przykład kolekcjonowali mieszkania, tak jak sztabki złoto, postanowili wyjść z tych swoich inwestycji i wstawili je na rynek. Poza tym w ogóle nieruchomości gorzej się sprzedają, więc ta oferta nieruchomości narasta. I w czasach, kiedy mamy do czynienia z rynkiem już takim lekko nawet spadającym w niektórych miejscowościach, co przecież wyraźnie widzimy, o czym zresztą była mowa w poprzednich audycjach, na przykład na podstawie chociażby cen transakcyjnych, nie cen ofertowych, tylko cen transakcyjnych podawanych przez Narodowy Bank Polski, no to jeżeli mamy do czynienia z tym zjazdem, to teraz należy się zastanowić, jaką mam cenę ofertową wystawić. Czy jeżeli rynek mówi, Twoje mieszkanie dziś jest warte 100, to słuszne jest wystawianie tego za 110 tylko dlatego, że to jest Twoje? Czy słuszne jest tego wystawianie za 100, jeżeli być może ten kupujący zobaczy tę Twoją ofertę jutro, pojutrze, czy tam za jakiś czas i cena wtedy już ta niby taka prawidłowa, rynkowa będzie na przykład 95. Czy też może należy wystawić cenę niższą niż obecnie oferowana przez konkurentów na rynku i wtedy czy może się zdarzyć to, że sprzedasz coś lepiej. No a poza tym, jeżeli już wystawiłeś jakąś nieruchomość i nie widzisz zainteresowania, po jakimś czasie możesz dojść do wniosku, że być może to Twoja cena ofertowa nie jest najlepsza. No to jak obniżać tę cenę? I zacznijmy od tego ostatniego tematu. Ja naprawdę obserwuję różne oferty sam, ale są też portale, czy też serwisy, które umożliwiają śledzenie ofert i zmian cen tych ofert w czasie. One prezentują te wyniki swoje również na takich mapach przeglądowych. Możesz tam sobie wejść, włączyć jakąś miejscowość i zobaczyć liczbę ofert i takie czerwone kropki, zielone kropki. Zielone to są te, gdzie cena wzrosła, a czerwone to na przykład są te,
gdzie cena spadła, to przykład tylko dla jednego z serwisów, który tak działa. Oczywiście w tej chwili jest zalew tych kropek czerwonych, gdzie ludzie obniżają ceny, a te niektóre, które mają zielone kropki, jak się przyjrzeć historii oferty, to one mają tą zieloną kropkę fałszywą, bo na przykład było tak, że mieszkanie kosztowało 530 tysięcy, potem ktoś obniżył na 500, a potem podniósł na przykład na 510 tysięcy. No i ten serwis tę zieloną kropkę narysował tylko dlatego, że ostatnio nastąpiła jakaś podwyżka, ale ta pierwotna cena, za którą mieszkanie było wystawione, była znacząco niższa. I mam nadzieję, że zwróciliście również uwagę na kwoty, które podałem: 530, 500, potem 510 tysięcy, i to prowadzi od razu do drugiego tematu. Jeżeli już wystawiłeś jakąś ofertę i widzisz, że zainteresowanie tą ofertą jest słabe, że ludzie wręcz nie przychodzą, no to w pewnym momencie powinieneś się zastanowić, czy cena tej oferty cena ofertowa jest prawidłowa. Po prostu wiele osób nie ma zmysłu jakiegoś handlowego i boi się przychodzić do kogoś, chce kupić na przykład twoje mieszkanie za 490 tysięcy, bo tyle mają pieniędzy, a ty trzymasz cenę 530 tysięcy, myśląc o tym w domyśle, że jak ktoś ci zaproponuje 500, to też sprzedasz. Ale w zasadzie, gdyby ktoś ci dał te 490 tysięcy, no to możesz też dojść do wniosku, że 490 to jest prawie 500 i nawet rybił jak ryba. Wobec tego, skoro nikt nie chce dać 500, no to dasz 490. Ale ta osoba, która chce zapłacić za te twoje 490, jest nieśmiała. Ona boi się, że jeżeli nie spełni twoich oczekiwań, nie zaproponuje ci ceny 530, 520, 510, 500, no to ty ją w ogóle wręcz potraktujesz źle i nie chcąc się narazić na takie złe potraktowanie, taka osoba po prostu do ciebie w ogóle nie przyjdzie. I nie mówcie teraz, że to jest coś, jakaś bajka, bo wszyscy wiedzą, że ceny na rynku nieruchomości należy negocjować. Uwierzcie mi, że ja, działając na tym rynku wiele, wiele lat, bardzo często widzę takie właśnie zachowania kupujących. Owszem, są tacy, nazwijmy to, handlowcy, którzy wiedzą, że pierwszej ceny to się w ogóle nie kupuje, nie przyjmują się tą pierwszą ceną ofertową, ale to nie jest dominująca grupa na tym rynku. Większość to są zwykłe osoby, które mają niewielkie tak naprawdę doświadczenie w obrocie nieruchomościami, no bo tych nieruchomości mieszkalnych, nie wiem czy wiecie, to w ogóle tak w Polsce sprzedaje się wolnorynkowo 2-3% w ciągu roku. Policzcie sobie w takim razie, jak rzadko ktoś w życiu zawiera transakcje sprzedaży nieruchomością. Są tacy, którzy robią po kilkadziesiąt tych transakcji, więcej, mniej, kilkanaście, ale są tacy, dla których to jest jedna transakcja w życiu. Taka to jest prawda. I jest też jeszcze druga sprawa. Jeżeli nawet są ci tacy, którzy są dobrymi handlarzami, ale po prostu widzą, że ta twoja oferta jest troszeczkę od czapy, to oni sobie spokojnie czekają na te obniżki. Zresztą ustawiają swoje filtry zupełnie inaczej niż ty. Ty masz cenę 530, a oni sobie ustawiają cenę do 500. Dlaczego? Bo takie jest myślenie. Ludzie są przywiązani do równych liczb. No i teraz też, jeżeli widzą obniżkę z 530 na 510, to jest za obniżka. Ile to jest procent obniżki ceny? Ja widzę takie obniżki też właśnie w tych serwisach. Było 630, obniżył na 624. To ja nie wiem, co to miało być za obniżka. Nawet nie 1%. Takie obcinanie kiełbasy. I prawda jest taka, że jeżeli coś tak obniżasz metodą salami, sprzedając nieruchomość po 1%, po 2%, bo a nuż ktoś przyjdzie,
tobie jest żal obniżyć mocniej, to na rynku spadającym wpadasz w taką sytuację, że twoja cena, która była początkowo już zbyt wysoka w stosunku do tego, co rynek by zaakceptował w tej chwili, po obniżce nadal nie dogoni tego spadku rynku i nadal będzie za wysoka. I tak będziesz tracić czas i będziesz zjeżdżać po tych schodkach na dół. I ja zawsze opowiadam taką historię, ale to tak było w czasach poprzedniego kryzysu. Ktoś, czy też zaczynającego się kryzysu, wystawiał dom za 1 800 000, miał oferty po 1 600 000, ale taki był uparty w tym obniżaniu ceny, znaczy raczej w konserwatyzmie w dziedzinie utrzymywania ceny i powoli obniżał tę cenę i spadał po tych schodkach, że w końcu sprzedał poniżej 1 000 000 ten dom, chociaż mógł go sprzedać drożej o jakieś 100-200 tysięcy, bo był tak zmęczony sprzedażą. To jest też ważne. Jeżeli ciągle obniżasz cenę i nadal nie masz klientów, to w pewnym momencie tak się zmęczysz, że sprzedasz to komuś, kto wreszcie zaoferuje ci cokolwiek. Taki też jest mechanizm psychologiczny po prostu u sprzedających. Wobec tego co robić? Po prostu mieć odwagę i pamiętać o takiej podstawowej zasadzie inwestorów inwestujących w cokolwiek, nawet na giełdzie. Najgorszym wrogiem inwestora jest brak akceptowania strat. I to takich jeszcze czasami tylko mentalnych, nie faktycznych. Bo jeżeli twoja cena mieszkania wynosiła te na przykład 530 ofertowa, a rynek akceptuje w danym momencie 480, to jeżeli ty obniżysz tę cenę swoją ofertową o 10%, to nie ponosisz żadnej straty. Tylko to jest twoje psychiczne myślenie, że poniosłeś jakąś stratę. Nikt po prostu nie chciał zapłacić twojej ceny. Twoja oferta była abstrakcyjna i nieprawdziwa. Dlatego też, jeżeli już mamy do czynienia z tym, że wystawiliśmy nieruchomość w złej cenie ofertowej, to jeżeli mamy obniżyć tę cenę ofertową, to po pierwsze nie róbmy tego takimi malutkimi kawałeczkami, tylko tnijmy od razu śmiało 10, 15, 20%, no w zależności od tego, ile tam żeście początkowo przestrzelili. I uwaga, nie mówcie mi, Boże, obniżę 20%, a cena taka, którą mógłbym uzyskać, jest tylko o 10% niższa, to ja stracę pieniądze i w ogóle będzie dramat. Otóż to jest też nieprawda i o tym mówi doświadczenie życiowe. Jeżeli wystawisz jakąś ofertę w cenie niższej, znacząco niższej od bieżących oczekiwań rynku, od tego, co rynek obecnie akceptuje po stronie popytowej, to zaręczam, że znajdzie się wtedy z dużym prawdopodobieństwem kilka osób zainteresowanych tą nieruchomością, nawet na tym słabym rynku. Tak może być. Znajdzie się kilka osób zainteresowanych tą nieruchomością i może nawet dojść do ich takiego zwiększenia u nich poziomu emocji i oni w tych emocjach mogą w rezultacie licytować się między sobą i zapłacić tobie więcej niż byś to miał, gdyby tak te ceny ciąć o małe kawałeczki. Taka jest prawda i tak uczy wieloletnie doświadczenie życiowe pracy w branży nieruchomości. I jeszcze jedno, jeżeli w ogóle stosujesz taką dużą obniżkę ceny, to pamiętaj o jednym. Zresztą to tak naprawdę przy każdej obniżce. Pamiętaj o tym, że nie warto, żeby historia danej oferty w jakimś portalu wyświetlała się z tymi wszystkimi twoimi obniżkami. Wycofaj ogłoszenie. Wprowadź je za jakiś czas na nowo. Po 2, po 3 tygodniach, nie wiem, wszystko jedno. To zależy od rodzaju oferty. Sam musisz się zdecydować, znając swój własny rynek i swoją ofertę, jak długi będzie ten czas. Wymień zdjęcia, wymień opis, bo pamiętaj, że ludzie mają zwyczaj przeglądać też oferty na różnych portalach i
widzą te zdjęcia i nawet się nie patrzą na Twoją cenę. Jeżeli wprowadzisz tę swoją ofertę z niższą znacząco ceną, ale z tymi samymi na przykład zdjęciami, to oni odruchowo, przeglądając listę, widząc to samo charakterystyczne zdjęcie, tę miniaturkę reprezentującą tę ofertę i ten sam opis, początek, to mogą nawet już pominąć tą cenę, bo po prostu w ich mózgu tak działa po prostu mózg ludzki. Mówi, a znam to, to jest beznadziejne i przejść dalej. Nie każdy ma czas, czy też zwyczaj wnikliwie studiowania tych list wyświetlanych ofert na portalach, zwłaszcza jeżeli jest jakaś oferta typowa i tych ofert jest dużo. Poza tym, jak ktoś też widzi takie obcinanie ceny, to też czasami przyjmuje postawę. Dla mnie dziwną, ale wiele osób tak robi po prostu. To ja sobie poczekam. Niech jeszcze ta cena upadnie. Pamiętaj o tym. W czasach, kiedy rynek nie jest najlepszy, kiedy lekko spada, też można sprzedawać nieruchomości i można je sprzedawać dobrze. Największym wrogiem dobrej sprzedaży nieruchomości jest lęk przed wyimaginowaną, istniejącą tylko w Twojej własnej głowie stratą. Pamiętaj o tym. Nie rób tego. Obiecałem Wam też drugi temat, wiążący się trochę również z popytem na mieszkania, bo jak wiadomo, w Polsce jest sporo cudzoziemców pracujących, przyjeżdżających do Polski. Ta liczba w zasadzie rośnie tak stopniowo, może nie gwałtownie, ale rośnie. Widzicie teraz dane GUS-u podające liczbę osób, które pracują w Polsce, cudzoziemców, a także takie udziały procentowe w tej liczbie według różnych narodowości. No i widać, że ta dominująca narodowość to są Ukraińcy. To są w ogóle do września dane zeszłego roku, ale to są ostatnie dostępne dane i z tego wszystkiego widzimy też, że ten udział Ukraińców, procentowy udział w tej całej grupie rosnącej jednak cudzoziemców w Polsce maleje. Zobaczcie też, że Białorusini są w zasadzie na ciągle mniej więcej tym samym poziomie, a rosną udziały tych z innych krajów i to dość znacząco. Można powiedzieć nawet w przybliżeniu pewnym, że to co tracą Ukraińcy i trochę Białorusini, to zyskują te inne nacje. Są to cudzoziemcy, często z krajów azjatyckich albo z Ameryki Południowej. Import tych cudzoziemców na polski rynek pracy zrobił się dość istotny. To spora grupa ludzi chce pracować w Polsce, ale ci ludzie tym różnią się od tych Ukraińców czy Białorusinów, że bardzo często nie wiążą, na razie przynajmniej, swojego losu życiowego na stałe z Polską. Oni nie kupują tu jeszcze w takiej ilości mieszkań, jak robią to właśnie ci nasi sąsiedzi najbliżsi ze wschodu i też nie wynajmują tak mocno mieszkań. Powiecie to, gdzie mieszkają? No, często w takich kwaterach, nazwijmy, właśnie nie wiem jak nazwać, w takich różnych mieszkaniach wynajmowanych na kwatery robotnicze albo w ogóle w kwaterach robotniczych dostarczanych im przez pracodawców różnej jakości. Są to miejsca zamieszkania, ale to jest coś, co nie jest wynajmowane na takim typowym rynku najmu, gdzie mamy mieszkania. Oczywiście zarabiają na tym również osoby prywatne. Czasami na przykład są to osoby, które w jakiś sposób mają, nie wiem, odziedziczyły, kupiły, wszystko jedno, jakiś stary dom mieszkalny, jednorodzinny, w którym było na przykład 11 pokoi, no i tam teraz w tym domu mieszka 30 parę osób. Taki hostel też tworzą. Taka jest sytuacja, więc musimy zauważyć, że rośnie liczba pracujących u nas cudzoziemców i nawet się twierdzi, że w związku ze słabą demografią chcemy ich sprowadzać, ale zmienia się ich struktura. Na razie to jeszcze
nie ma tak ogromnego wpływu na rynek nieruchomości, jakby mogło być, ale może mieć, bo też pracodawcy zauważyli, że ci pracownicy z Azji, z Filipin, gdzieś tam z różnych krajów Ameryki Południowej również są po prostu lepszymi i bardziej wydajnymi pracownikami niż na przykład Ukraińcy, a nawet też wykonują prace, których tamci już też niechętnie podejmowali. No ale jeżeli ktoś jest znacznie wydajniejszym pracownikiem, a bywa, że tacy pracujący na produkcji Azjaci potrafią wykonać normę, przekroczyć znacząco, niemal dwukrotnie, bywa tak, no to po co ci niewydajny pracownik i w dodatku czasami roszczeniowy? Pomyślcie o tym. Wobec tego też to ma wpływ na rynek naszych nieruchomości i widzimy, że ta presja cudzoziemców w tej chwili na polski rynek nieruchomości stała rosnąć. O, tak powiem. Nie rośnie jakoś istotnie. To oczywiście też zależy od miejscowości w Polsce, od zakładów pracy, które jak zatrudniają. Zmieniła się struktura tego zainteresowania cudzoziemców mieszkaniem w Polsce. Oczywiście pozostaje też pytanie, jak zmienią się zachowania i chęć pracy w Polsce tej dużej grupy cudzoziemców, którzy pochodzą z Ukrainy, jeżeli tam zmieni się sytuacja związana z toczącymi się tam walkami. No, zobaczymy, bo trudno powiedzieć, jaki będzie rezultat. Ja tutaj nie będę prorokował tego, co się wydarzy w polityce. Zobaczymy po prostu. Natomiast jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany w prawie, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów. Na stronie symen24.pl znajdziesz kursy obrotu nieruchomościami oraz nasze audycje na vlogu wzbogacone o dodatkowe dane. Zachęcam również do zostania naszym patronem w serwisie Patronite lub tutaj wspierania nas na kanale YouTube, bo wspierający i patroni zawsze dostają jakieś dodatkowe treści. Cześć, trzymajcie się!